Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was z pięknej zimowej scenerii. Jestem teraz w okolicach naszego domu pokazowego, na Grądach Szlacheckich. Piękny śnieżek popruszył, pięknie zima wygląda, zwłaszcza jak ten śnieg jest taki świeżutki, jest taki lepki. Naprawdę pięknie to wygląda. Zobaczcie tutaj za moimi plecami choinka. I ten śnieżek naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale dobra, dzisiaj nie o śniegu, bo jesteśmy w tej serii Q&A-owej, czyli Wy zadajecie 5 pytań, a ja na te 5 pytań staram się przynajmniej odpowiedzieć. Tak, żeby ta odpowiedź była dla Was satysfakcjonująca, a przede wszystkim po prostu prawdziwa. Także bez przedłużania idziemy do pierwszego pytania w dzisiejszym odcinku Q&A-owym, a mianowicie brzmi ono w ten sposób. Kiedy planujemy dni otwarte w 2024 roku? No i świetny timing na to pytanie. W 2024 roku jeszcze nie mamy takiego sztywnego terminu, kiedy te dni otwarte zrobimy. Planujemy je zrobić albo w czerwcu, albo we wrześniu, a może i w czerwcu, i we wrześniu. To wszystko będzie zależało od sytuacji, jaka będzie panowała na rynku i u nas po prostu w firmie, ile tych budów będziemy w trakcie realizować, no bo zorganizowanie oczywiście takiego dnia otwartego jest mega ważne, mega fajne, mega przyjemne, ale bieżące budowy są bardzo istotne, żeby po prostu szły zgodnie ze swoimi założeniami i w swoich terminach. Także wstępnie planujemy czerwiec i wrzesień. O datach, kiedy będziemy tutaj te dni otwarte na 100% robić, to będziemy po prostu Was informować na naszych mediach społecznościowych, czyli na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Wszędzie te informacje oczywiście podamy. Planuję też wysłać wówczas, jak będziemy mieli już ten termin wybrany, to planuję wysłać też newslettera do wszystkich, którzy takim newsletterem wyrazili zainteresowanie i wówczas oczywiście poinformujemy Was o takiej dacie. Czyli wstępnie czerwiec, wrzesień możecie sobie tam rezerwować i bardziej tutaj śledzić nasze media. Na pewno coś się pojawi i wtedy Was zaprosimy. Dobra, słuchajcie, idę do pytania kolejnego. Pytanie numer 2. I pytanie numer 2 przeczytam je, pozwólcie. Moja działka jest w bardzo trudno dostępnym miejscu. Czy budujecie na takich działkach? No, generalnie można powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w budowie domów w bardzo trudno dostępnych miejscach. Nie zapomnę dwóch takich naszych bardzo trudnych budów. Jedna budowa to była w Soblówce, a druga budowa była w okolicach Gorlic, też w górach. I to właśnie w takim czasie zimowym, trochę jak mamy obecnie. I to były naprawdę bardzo ekstremalne budowy. Słuchajcie, jeżeli teren budowy jest trudny, jest ciężko do niego dojechać na przykład tirem, to po prostu zwozimy materiały na działkę i budujemy w takim sposobem rzemieślniczym, czyli bezpośrednio ten dom powstaje po prostu na działce inwestora. Natomiast jeżeli ten dojazd do działki jest bardzo dobry, na przykład, nie wiem, okoliczny teren wygląda tak jak ten za moimi plecami, czyli jest po prostu równy i nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby spowodować, zbombardować nam dojazd do tej budowy, to wtedy rozważamy prefabrykację. Natomiast jeżeli, tak jak wspominałem, ten teren dojazdu jest ciężki, to wtedy rzemieślniczo budujemy na miejscu bezpośrednio u klienta. Natomiast ja każdorazowo na podpisanie umowy na roboty budowlane jeżdżę do Was na działki i tą umowę podpisujemy zawsze osobiście ze mną. I ja też na takiej działce jestem. A jak jestem na takiej działce, no to przeprowadzam wizję lokalną. I podczas tej wizji lokalnej jestem w stanie stwierdzić, czy ten dojazd jest dobry, czy ten dojazd jest zły, jakie są uwarunkowania tej konkretnej działki, co należałoby przed naszym przyjazdem przygotować. Także na spokojnie to nie jest w ten sposób, że mamy być u Was 15 marca, zjawiamy się 15 i mówimy, że słuchajcie, tu jest milion rzeczy do poprawienia. Nie, zawsze wcześniej jest ten wywiad środowiskowy, nazwijmy to, przyjeżdżam, patrzę, podpowiadam, obserwuję.
I słuchajcie, na ponad 100 wybudowanych domów, no nie mieliśmy sytuacji, żeby pozostawić klienta jakby samego sobie, na zasadzie, żeby to byłoby jego zmartwienie, my przyjeżdżamy, a ty się martw. Nie. Także na spokojnie, zawsze sobie z tym poradzimy, damy radę. Idziemy do kolejnego pytania. To jest pytanie numer 3. Czy możecie zrobić klasyczne ogrzewanie podłogowe wodne? Jeżeli chodzi o nas i o kompaktowe domy, to my takiego ogrzewania nie robimy, nie montujemy. Trzeba też zwrócić uwagę, słuchajcie, uwagę na to, gdzie będą te sprzęty odpowiedzialne na przykład za podgrzanie tego czynnika, jakim jest woda, gdzie one będą w naszym domu schowane. No i w kompaktowych domach 35, 50 czy 70 metrów generalnie w domach, które są sztuką kompromisu, ja tak je nazywam, ciężko jest wygospodarować specjalne miejsce, tak zwaną kotłownię, na to, gdzie te wszystkie sprzęty po prostu będą schowane. Więc my tego klasycznego wodnego ogrzewania nie robimy. Natomiast jeżeli będziecie koniecznie takie ogrzewanie właśnie chcieli, możecie je w trakcie naszej pracy, kiedy my budujemy dom, wykonać po prostu symultanicznie w tym samym czasie tą instalację po prostu samemu lub przez ekipę, która się w tym specjalizuje. Jakby my w żaden sposób tego blokować nie zamierzamy. Natomiast tak jak mówię, do tej pory nigdzie takich instalacji nie wykonywaliśmy i jeżeli chodzi o naszą firmę, to wykonywać nie chcemy. Mamy do wyboru, dajemy Wam do wyboru klimatyzację, grzejniki elektryczne, klimatyzacja jest z opcją grzania i chłodzenia, grzejniki elektryczne i oraz klasyczne ogrzewanie podłogowe, ale foliami na podczerwień lub matami grzewczymi i to po prostu sprawdza się najlepiej. Idziemy do pytania numer 4. Pytanie numer 4. Dobra, przeczytam, bo jest dosyć długie. Widziałam na Waszych realizacjach daszki półokrągłe. Czy można zastosować daszek kwadratowy nad drzwiami wejściowymi? Jasne, oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli chcecie mieć daszek płaski, to możemy taki daszek oczywiście zamontować. U nas właśnie taki daszek płaski jest. To jest już taka rzecz, nazwijmy to indywidualna rzecz gustu, kto jaki chce mieć daszek, ale oczywiście jest taka możliwość, żeby sobie zamontować to, na co po prostu macie ochotę. Za moimi plecami już jest ten nasz dom. Szedłem z okolic jeziorka, słuchajcie, do Was. I ostatnie pytanie w dzisiejszej serii Q&A-owej. O, bardzo ciekawe pytanie, słuchajcie. Jestem wykonawcą, czyli pisze do nas wykonawca. Podobają mi się Wasze domy. Dziękuję, bardzo mi miło. Czy zatrudniacie? Otóż tak, jesteśmy w permanentnym, można powiedzieć, procesie rekrutacji, ponieważ o dobrych cieśli, o dobrych specjalistów jest obecnie ciężko i nie jest to żadne odkrycie Ameryki, że właśnie tak jest. Więc jeżeli jesteś wykwalifikowanym cieślą, posiadasz swój zespół, swoją ekipę i chcesz razem z nami budować naprawdę piękne domy, to zgłoś się do mnie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, który jest na naszej stronie w zakładce kontakt. Link do naszej strony znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz zawsze tam napisać, jakie jest Twoje doświadczenie. Szef działu realizacji Łukasz skontaktuje się wówczas z Tobą i porozmawiamy na możliwe warianty współpracy z nami, czy to na zasadach kontraktu, czy to na zasadach umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę. No jakby wszystkie warianty są oczywiście do dogadania, natomiast już o tych wariantach rozmawiamy z osobami, które przejdą to gęste sito rekrutacji u nas i zostają wtedy członkami ekipy HouseSmart. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie pytania dotyczące budowy domów, zadawajcie je w komentarzach pod tymi filmami. One dają paliwo do kolejnych Q&A. Słuchajcie, oby do wiosny, trzymajcie się ciepło, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.